Miniatura ani tytuł nie są clickbaitem, bo w tej piątej części serii Przeprowadzam się do Azji w końcu odwiedzimy nowy dom rodziców mojej ukochanej. Ten ulokowany jest w miejscowości Bemban w stanie Melaka, jakieś 1,5 godzinki jazdy od centrum Kuala Lumpur. Zobaczycie, jak tanio, przynajmniej wedle europejskich standardów, można tu dostać takie 331 m2 nowego budownictwa z ogródkiem. A jeśli chcesz jeszcze taniej, to odwiedzimy też dom cioci. Ten ma 4 sypialnie, 3 łazienki i jest mniejszy, dzięki czemu też znacznie tańszy. Ale ten odcinek to nie tylko nieruchomości. Będziesz świadkiem, jak przyrządza się przepyszne roti canai, a także zobaczysz moją pierwszą w życiu próbę duriana, czyli najbardziej cuchnącego owocu świata. Aż muchy się zlatują. Oj, będzie to trudne do przełknięcia, dlatego zostań ze mną, bo naprawdę warto. Zgarnęliśmy klucze, rodziców i jedziemy do nowego domu. Przejeżdżamy pod barierką rezydentów, kamera nas skanuje i pozwala wjechać. Całe osiedle jest nowe, ale do wcześniej ukończonych domów już wprowadzili się nowi mieszkańcy. Rodzicom zależało na tym, aby być w jak najcichszej części, z dala od wjazdu i głównej ulicy, którą porankami będą śmigać młodzi, pracujący rodzice z dziećmi. Dlatego jedziemy blisko końca, niemal pod same palmy. Ten podjazd jest ogromny, ale obiektyw kamery tego nie obejmuje. Za to zdjęcie wykonane telefonem już to lepiej oddaje. 4 auta się tu zmieszczą. Dom ma powierzchnię 331 m2 i ze względu na większy ogródek decyzja padła właśnie na dom narożny. Kosztował on dokładnie 658 tysięcy ringgit Malaysian. Pokażę Wam, napiszę na dole, ile to jest dokładnie. W takim stanie dostaje się zakupioną nieruchomość w Malezji. Ściany pomalowane na biało, okna na swoim miejscu, no i to, co najważniejsze, to podłogi też są zrobione. Na dole, na schodach i u góry. Oczywiście nie tak, że na pałę dali to, co dali. Deweloper kontaktował się z rodzicami w tej sprawie i mieli do wyboru kolor, wzór, wielkość płytek i stopień połysku. Jak widzicie, jest to zrobione całkiem dobrze i po całości. Nawet w schowku pod schodami nie ma żadnych niedoróbek. Światła, żyrandole, wentylatory sufitowe i klimatyzacje nie są montowane, bo to zależy od gustu i tego, czego się chce. Ale włączniki i bezpieczniki Siemensa już tu są. Natomiast co do kuchni, to rodzice nie chcieli tu niczego. Zastanawiają się, czy nie zrobić jej na zewnątrz, bowiem jest to bardzo typowe w tej części świata. W Europie kuchnia na zewnątrz ma sens tylko sezonowo, jeśli w ogóle. Tutaj jednak nawet w najzimniejszej porze roku, w środku nocy, temperatura niemal nigdy nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Wystarczy więc proste zadaszenie, aby deszcz nie napadał do garnków i można gotować na świeżym powietrzu przez cały rok, czy to w dzień, czy w nocy. Tym samym nie robiąc niepotrzebnych zapachów w domu. Zdjęcia, które widzicie, znalazłem w necie, ale 3 lata temu, jak byliśmy w Parku Narodowym w Malezji, wzięliśmy nocleg w takim typowym malezyjskim domu. Widoki tam oraz powietrze absolutnie super i jest to chyba jedyne zdjęcie, na którym mam właśnie taką kuchnię. Śniadanie, smakołyk i kawusia w takich warunkach to bajka. Szkoda, że z tej podróży nie nagrywałem vloga, bo byłoby fantastycznie. Chodziliśmy po dżungli, widzieliśmy czarne skorpiony i mieliśmy pijawki na łydkach. Planujemy się tam wybrać ponownie, więc jeśli chcecie zobaczyć więcej moich vlogów, to lajkujcie i wyślijcie materiał dalej. Muszę niestety przyznać, że poprzedni odcinek nie spełni moich minimalnych oczekiwań pod względem wyświetleń, ale jeśli z tym odcinkiem format bardziej zaskoczy, to mogę robić więcej takich materiałów z podróży, więc to od Was, od Waszych komentarzy, wyświetleń i lajków zależy, czy coś podobnego pojawi się w przyszłości na kanale. Jeśli tylko chcecie, możecie też pomóc w zakupie specjalnej vlogowej kamery z gimbalem. Coś takiego znacznie poprawiłoby jakość tego typu materiałów z wyjazdu. Możecie to zrobić bezpośrednio przez YouTube, tylko tam Google potrąca sobie naprawdę duży procent. Najefektywniejszym sposobem jest Patronite, do którego link zostawię w opisie, ale tak jak mówię i podkreślam, to tylko jeśli chcecie dołożyć taką cegiełkę od siebie. Wracając teraz do tematu domu, to łazienki są też gotowe do użytkowania. A tak prezentuje się ogród. Rodzice wciąż zastanawiały się, czy na jego części powstanie kuchnia, czy jednak zrezygnują z tego pomysłu. Po naszym powrocie do Irlandii odwiedzili nowy dom jeszcze kilka razy, zarówno na pogaduchy z sąsiadami, jak i na rekonesans, by zobaczyć, jak inni wykończyli swoje domy. Dzięki temu łatwiej jest im zdecydować, czego sami chcą i którą ekipę wykończeniową wybrać. Ich stoicki spokój i całkowity brak pośpiechu są wręcz zaskakujące. Mimo że dom został ukończony kilka miesięcy temu, oni wciąż podróżują i absolutnie nie czują presji, by się tak od razu wprowadzać. Zerknijmy też, jak wygląda góra. Na dole znajdowała się jedna sypialnia, tutaj są 3 kolejne. Ten pokój po prawej jest za to najdziwniejszy. Okna są u góry. Sypialnia tuż obok jest przestronna i ma już normalny sufit oraz normalne okna. Widok całkiem przyjemny. Widzicie, jak tu wciąż pusto.
Kolejna łazienka znajduje się między tymi dwiema sypialniami u góry i mamy tu też taki jakby kawałek otwartej przestrzeni. Można by było tu zrobić biuro, a może taki trochę living room z telewizorem, projektorem, może nawet przestrzeń gamingową. Tylko że wtedy dźwięk by się nosił też na dół, ale jest to jakaś opcja. No i tutaj mamy wejście do sypialni głównej. Widzicie, że jest tu bardzo przestronnie. Widok z okna też nie najgorszy. Jak przystało na główną sypialnię, znajduje się tu oddzielna, trzecia łazienka. To, co mi się tu nie podoba, to aluminiowe okna. Dlaczego zastosowano tu tylko pojedynczą szybę? Pod względem izolacji termicznej wypadają one przecież gorzej niż plastikowe okna z podwójnym przeszkleniem. Oczywiście na zewnątrz nie ma mrozów, ale wewnątrz klimatyzacja przecież pracuje. Gdyby okna miały lepszą izolację, chłód nie uciekałby tak szybko. Przynajmniej tak na chłopski rozum mogłoby mi się wydawać. Jednak po krótkim researchu dowiedziałem się, że aluminium jest bardziej odporne na wilgoć i pleśń niż plastik, co ma przecież kluczowe znaczenie w tak wilgotnym klimacie. Dodatkowo aluminiowe okna są też znacznie tańsze, a energia elektryczna w Malezji jest na tyle tania, że taka inwestycja jest totalnie nieopłacalna. No dobrze, niby ma sens, ale ile właściwie kosztuje tutaj energia? Spójrzcie na tę tabelę. Dla ułatwienia ceny zostały przeliczone na złotówki. W Irlandii zapłacimy około 1,5 zł za 1 kWh. W Polsce od 94 groszy do złotówki 18. Choć prognozy wskazują, że ceny w Polsce mogą się wkrótce zrównać z irlandzkimi stawkami. A jak to wygląda w Malezji? 19 groszy za pierwsze 200 kWh. Jest to niemal symboliczna stawka. Potem w przedziale 201 do 300 kWh cena wzrasta do 29 groszy, a przy wyższym zużyciu, czyli powyżej 300 kWh, dochodzi do 45 groszy za kilowatogodzinę. Tak więc energia jest tania, ale nie jest darmowa. Dlatego stosowane są tutaj specjalne folie termiczne na szyby, które odbijają część gorących promieni słonecznych, redukując tym samym nagrzewanie wnętrza. Niektóre folie obiecują 30% niższych kosztów klimatyzacji, inne jeszcze więcej, ale to w zależności od stopnia odbicia światła. No ale my jedziemy na dalszy rekonesans dookoła osiedla. 2 ochroniarzy w budce pilnuje wjazdu i zajmuje się wizytatorami. Wraz z osiedlem wybudowany został tutaj pasaż handlowo-usługowy. Jeszcze niewiele się tu dzieje, w końcu samych mieszkańców na nowym osiedlu dopiero garstka. Jednak tych lokali jest tutaj naprawdę mnóstwo. Za nimi znajduje się strefa rekreacyjna. Jest to ogrodzone boisko do kosza połączone z boiskiem do piłki nożnej. Plac zabaw dla dzieci, na którym są zjeżdżalnie, rakiety, tunele. Z końca strefy rekreacyjnej widać, że pasaż handlowy został zbudowany chyba aż z przesadnym rozmachem. Na końcu znajduje się sztuczne, długie jeziorko, takie miejsce na spacery czy do pobiegania dookoła. Ciocia też kupiła sobie tutaj dom, chyba nawet na tej samej ulicy, bo już trochę jeździliśmy wokół, w koło i się trochę pogubiłem. No ale idziemy zobaczyć. Jest odrobinę mniejszy, to jest ten domek za mną i idziemy popatrzeć, jak to wygląda w środku. No elegancko, na pewno podjazd widzę jest sporo mniejszy, ale zobaczymy jeszcze, jak środek wygląda. Trzeba się przywitać. Jest mniejszy, ale 3 auta też chyba mogłyby tu wejść. Za to wbijamy do środka. Tu będzie kuchnia, tu będzie coś, szafka, kabinet. Living room również mniejszych rozmiarów. Tutaj jedna sypialnia, jakaś taka trochę mniejsza. No ten dom cały jest mniejszy, więc tutaj druga. Tu mam wyznaczone mniej więcej, gdzie będzie łóżko. Tu jakiś kabinecik. Tutaj widzę malutka toaleta. A, to jest shared toaleta. Tak więc, jak widzicie, mogę przejść do jednego pokoju. Mogę przejść do drugiego pokoju. Nie jestem fanem, zwolennikiem tego, żeby mieć wspólną łazienkę z dwiema, z parą drzwi, z dwojgiem drzwi. No ale zobaczcie, jak to wygląda tam. Takie po prostu przejście pomiędzy dwiema sypialniami. Dla gości jak najbardziej. Oczywiście można zamknąć tą łazienkę z 2 stron. Tu macie jakby malutki living room. Znaczy, można to zrobić na study czy na coś innego. I tu jest master bedroom. Tak to się prezentuje. Jest sporo mniejsza niż tamta, niż rodziców. Tutaj łóżeczko będzie. Tam w ogóle coś ciekawego widzę, kratki jakieś, zaraz zobaczymy, co jest z tymi kratkami. No i kolejna łazieneczka. Już się przełączę. Łazienka praktycznie identyczna. Dobra, a to co jest tutaj, to widzicie, okienko można otworzyć. Natomiast ta całość, zabudowa jest na AC unit, czyli na zewnętrzną jednostkę do chłodzenia. Nie wiem, czy za bardzo mi się to podoba, no bo tak naprawdę jeżeli to jest main bedroom, główna sypialnia,
no to zewnętrzna jednostka klimatyzacji zawsze wpada w jakiś rezonans, wibracje. Oczywiście to stoi na takich gumach jakby z korku, co oczywiście redukuje sporą część tych wibracji, ale to jednak generuje jakiś dźwięk, hałas. Tak więc, czy to jest takie super zmyślne rozwiązanie, to ja bym się kłócił. Zdecydowanie wolałbym zamontować external unit gdzieś na jakiekolwiek inne miejsce w domu. W łazience niech sobie będzie, niech sobie tam brzęczy, a nie zaraz przy uchu, bo zobaczcie, jeżeli tutaj postawicie łóżko, no to 2 metry dalej jest zewnętrzna jednostka od klimatyzacji. Też widzicie, pomimo że jest to w zasadzie corner, to tego ogródeczka jest sporo mniej. No to oczywiście coś tam można znowu posadzić, jakieś chili, tak samo jak tam mamy w domku, albo inne rzeczy. Oj, brama. Dobra, złapałem, nie wiem, czy by nie wyrwało z zawiasów delikatnie. No i tak wygląda całe to osiedle. Tam macie, jak ten dom wygląda z zewnątrz, właśnie z tymi unitami zewnętrznymi. O dobra, brama mnie znowu atakuje. Jeszcze to, co mnie zainteresowało, zobaczcie, tutaj są drainy. Tam jest jeden, tu jest drugi, tam jest trzeci, czwarty, piąty. No i normalnie, jeżeli tu po prostu za dużo wody w ogrodzie, to sobie tędy elegancko spłynie, no bo po co ma się lać po całości, nie? Główny zawór wody z licznikiem znajduje się tuż przed bramą. Ile w takim razie za taki dom? No cóż, 520 tysięcy ringi, czyli jakieś 450 tysięcy złotych. Ale to też zależy od dokładnej lokalizacji na osiedlu. Tutaj możecie zobaczyć tę samą chatę, też narożną, też z małym ogródkiem, kosztującą już jedyne 458 tysięcy ringit. Jasne, można powiedzieć, że to dość daleko od centrum stolicy. 1,5 godziny drogi autem i dlatego taniej, tak. No, z tym się zgodzę, bo bliżej KL będzie drożej, ale wciąż uważam, że jest to bardzo tanio, przynajmniej w porównaniu do krajów europejskich. No i tego, jakie tanie jest tu paliwo. Co za te same pieniądze kupisz w Irlandii? No, może jakiś garaż lub piwnicę. Za coś legalnie nazywanego domem trzeba zapłacić już nie 94 tysiące, a 135 tysięcy euro, więc sporo więcej i to za taką abominację nadającą się i tak tylko do zrównania z ziemią. Myślisz, że drogo, bo w centrum Dublina? Raczej nie bardzo, bo ten dom na sprzedaż jest blisko chyba niczego. Ta okropna rudera znajduje się w podobnej odległości od Dublina co dom rodziców i oczywiście, że w Irlandii zarabia się więcej. Szkoda tylko, że na papierze, bo po opłaceniu drogiej energii, paliwa, zakupu żywności i o zgrozo wynajmu mieszkania, to na dobrą sprawę wielu rodzinom mieszkającym na Zielonej Wyspie zostaje mniej oszczędności niż pozostawałoby im w Malezji. Chora sytuacja, prawda? Za dom o połowę mniejszy, znajdujący się jakieś pół godziny jazdy od Dublina, trzeba w tym kraju zapłacić jakieś 700 tysięcy euro. Nie wiem dokładnie ile za 843-metrowy bungalow na osiedlu rodziców, ale bym się nie zdziwił, gdyby takie 6 ogromnych sypialni, 5 łazienek kosztowało mniej niż 5 razy mniejszy dom w Irlandii. Tak więc chyba już rozumiecie, skąd się bierze moje zaskoczenie poziomem i kosztami życia w Malezji względem zarobków. Wciska się nam, że w Europie jest najlepiej, a wszędzie poza nią ludzie żyją w lepiankach z błota i gliny. Jeżeli będziecie mieli okazję, to warto pojechać na wycieczkę do takich właśnie prężnie rozwijających się krajów Azji Południowo-Wschodniej. No ale to tyle z moich przemyśleń. Teraz całe wujostwo przyjechało, żeby zobaczyć ten dom rodziców, tak więc znowu wróciliśmy na to samo miejsce i nie chcę nikomu mówić, ale jest 29 stopni, czuć jak 34. Jak to się mówi, w takiej pogodzie to po cyckach się leje, tak zwanie. Tak więc ja się rozpływam. No ale nic, idziemy jeszcze raz. Na zewnątrz jest chłodniej, te 34 odczuwalne niż wewnątrz. No ale idziemy jeszcze raz, popatrzeć jeszcze raz. W środku pogaduchy po mandaryńsku, w takim razie idę na spacer. No, dom znajduje się za mną, natomiast to, co mnie zainteresowało, to jest tutaj zaraz kawałek obok, no bo rodzice wybrali właśnie dom, który no nie jest na samym wjeździe, tylko żeby było ciszej. Zaraz prawie na samym końcu, prawie, no jedną uliczkę dalej. Tam za mną są, no teraz przede mną, są palmy i to są... Olej palmowy z tego powstaje, na tych palmach rosną jakieś czerwone owoce, z nich się wyciska i powstaje olej palmowy. Tak sobie tylko podejdę, no, oczywiście wejść nie mogę tam, ale podejdę, zobaczę. Tutaj jest naprawdę przyjemnie, cichutko, na razie jeszcze wiele osób się nie wprowadziło. Wybaczcie, no, po prostu trochę ciężko złapać oddech
miejscami. No jest wilgotno, jest oczywiście ciepło. Teraz słońce zaczęło świecić. Niczego sobie. Ładny mieć taki widok. Zobaczcie tam powiedzmy z sypialni prosto na takie palmy. No jest mega cichutko. Wracam tam do nich. Na słońcu jest absolutnie siekiera. Jest godzina chyba 16, jeśli się nie mylę. 16:15, cały czas 29 stopni. Czuć jak 34. Się wiele nie zmienia, czy to w dzień, czy to w nocy. Dosyć podobnie. Czy taka pogoda jest do zniesienia? Może się zastanawiacie. Zależy. Jeżeli się ma troszkę więcej kilogramów, to ciężej jest coś takiego znieść. No mi by się przydało zgubić z piąteczkę, wtedy byłoby lżej, no ale wiadomo, jak się biega, powiedzmy, w taką pogodę, no to szału można by było dostać. A do takiego powolnego poruszania, no jest ciepło, no chociaż nie marzniemy, tak jak w Irlandii. Mieliśmy dość tego, mamy totalnie dość tego zimna, które tam się odbywa. Tak więc coś takiego byłoby stosunkowo do przeżycia. No ale jedno muszę wam powiedzieć, bo jak tutaj byliśmy ostatnio, to byliśmy na miesiąc, próbowałem pracować czy cokolwiek, to bez klimatyzacji jest ciężko, bo ciężko się skupić, ciężko zebrać myśli, bo wszystko płynie. No wiecie, w Polsce też macie upały, tak więc wiecie jak się robi. W Hiszpanii ludzie mają siestę, nie pracują w te najcieplejsze pory, idą na drzemkę, no bo człowiek nie ma energii, żeby w takiej temperaturze się przegrzewać. A już jest głośno. Wujostwo, ciotostwo. Wszyscy po mandaryjsku nawijają. No, a ja sobie z tłumaczem może trochę czasem nie podsłuchuję, ale tak, żeby być w temacie, no bo im wiadomo wygodniej między sobą rozmawiać po swojemu niż po angielsku. Chyba że tam co chwila przerywają rozmowę, coś tam zagadujemy, no. Dobra. Po oglądaniu domów pojechaliśmy do wujostwa, tam posiedzieliśmy, zjedliśmy jakieś takie pierożki z curry, zjedliśmy bardzo ciekawe ciasto zrobione z pandan. Natomiast wróciliśmy, wykąpaliśmy się i mamy raptem godzinkę, chwilę odpoczynku na to, żeby znowu wyjść. A wychodzimy na kolejną rodzinną kolację i możecie pewnie zauważyć, że od kiedy tu jesteśmy, w sumie nie jedliśmy w domu ani śniadania, ani kolacji, bo cały czas jest jakieś wyjście, cały czas coś się dzieje. Tutaj bardzo duży nacisk kładzony jest na to, aby spędzać czas z rodziną i czasami mam wrażenie, że trochę się w Polsce o tym zapomniało. Może nie wszędzie, może nie w każdej rodzinie oczywiście, natomiast takie jest wrażenie tutaj, że cały czas rodzina, cały czas znajomi. Ciekawy sposób na życie oczywiście, no tym bardziej, że rodzice są na emeryturze, więc to na pewno też pomaga, ale możecie zauważyć, że częściowo mogło być takie wrażenie, przynajmniej w Polsce mieliśmy takie wrażenie, że tutaj jakoś wszędzie indziej to jest biednie, na wschodzie jest biednie, w Azji jest biednie, a wychodzi na to, że tutaj jakoś za takie normalne pensje można żyć, można codziennie jeść na mieście. Nie mówię, że każdy oczywiście, ale takie wrażenie się odnosi, no bo widać tubylców, którzy naprawdę ciągle się socjalizują, wychodzą gdzieś, spędzają czas ze znajomymi i jakoś całkiem im to na finanse aż tak mocno nie wpływa może. Tak więc życie tutaj się wydaje takie inne. Nie chcę mówić, że lepsze, nie chcę mówić, że prostsze. Może i takie jest, może i po części sam takie wrażenie odnoszę, ale sami widzicie, no cały czas jest jakieś wyjście. Chciałbym usiąść. Mam tutaj laptopa, nie wiem czy widzicie, może i widzicie, może nie widzicie. Jest laptop, jest kolejna nowa zabawka, której recenzję będę robił. Natomiast nie mam czasu do tego zasiąść, a chciałbym, tylko cały czas jest wyjście. No i oczywiście dobrze, jak wrócimy do domu, to będę mógł sobie spokojnie pracować nad tym wszystkim. Tu w ogóle widzicie to, co się działo po spuszczaniu dzisiejszym krwi. Tutaj jeszcze nic, ale tam to jest dopiero tragedia. I kolejna sesja za 2 dni. Musi Bark odpocząć. Czy mi to pomogło? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy też. Tak więc kamery nie zabieram na to całe spotkanie rodzinne. Będzie wujek, który spędził 25 lat w Seattle. Bardzo fajny, lubię z nim gadać. Tak więc sobie pogadamy i zobaczymy. Może dopiero i jutro włączę kamerę. Dzień dobry moi kochani, jest sobota, około godziny 11.
czyli najlepszy czas, żeby w końcu przestać pracować, bo od rana troszkę popracowałem i wybieramy się na śniadanko. Po śniadanku plan jest taki, że jedziemy na Furniture Fair, takie jakby targi można to nazwać, bardziej targami. Tutaj widzę ogarniają liście tam w tle, tak więc zobaczymy, co nam się uda dzisiaj fajnego dorwać do jedzonka i spędzimy dzień troszkę częściowo pod dachem, a później mamy jeszcze odwiedzić, moi drodzy, mamy jeszcze odwiedzić ciocię, która ma farmę owoców zwanych durianem, więc porozmawiamy trochę o durianach. Mam dzisiaj ochotę na roti canai, tak więc zjemy w tej malutkiej, trudno powiedzieć, żeby to była restauracja, no po prostu restauracja w naszym mniemaniu to jest coś, co trochę inaczej wygląda. Tutaj mamy otwarty teren przy restauracji, jest bardzo cenowo przystępnie, tak więc pokażę Wam, jak wygląda to jedzonko i trochę opowiem na temat, skąd roti canai się wzięło. Znajduje się tu polecana, choć zamknięta jeszcze miejscówka. Za nasi goreng, czyli za takie dość proste danie z ryżu, zapłacimy tu około 5, 6 czy nawet 7 zł za wersję z kurczakiem. Przy takich cenach łatwo zrozumieć, dlaczego jadanie poza domem jest w Malezji tak popularne. No ale my przybyliśmy tu na roti canai i ku naszemu zaskoczeniu wpadliśmy tam na zajadające śniadanie kuzynostwo. Poprosiłem szefa kuchni o zgodę na nagranie procesu przygotowania słynnego i tak uwielbianego tutaj roti canai. Z entuzjazmem zgodził się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań Malezji. Płaski chlebek, który zdobył popularność dzięki chrupiącej skórce i miękkiemu wnętrzu. Jego korzenie sięgają kuchni południowoindyjskiej, a do Malezji trafił dzięki imigrantom z Indii. Nazwa roti oznacza chleb w hindi, natomiast canai może pochodzić od miasta Chennai w Indiach. Ciasto na roti canai przygotowuje się z mąki, wody, soli i oleju. Kluczowym krokiem jest rozciągnięcie ciasta na bardzo cienki placek, który następnie składa się w warstwy i smaży na gorącej płycie. Zwróćcie uwagę, że nie podaje się go w płaskiej formie naleśnika, a musi być on odpowiednio zgnieciony. Sam placuszek roti canai kosztuje 1,50, natomiast ja sobie wziąłem i z jajkiem, i z cebulką, to jest 3,50. Jeszcze wzięliśmy, o właśnie przyszedł, jeszcze jeden z samym jajkiem, to są 3 ringgit za sztukę. W zasadzie wzięliśmy jeszcze jednego takiego plain, czyli bez niczego dla brata, czyli kolejny ringgit 50. No i tutaj macie sosy, tak? Mamy sambal, curry i dal. No i to sobie smarujemy na placuszka. No i takie proste śniadanko. No i jeszcze napoje za 2 ringgit za sztukę. Taka ciekawostka, bo sobie jemy, natomiast się pytałem, o co chodzi z tymi domami, że tak ładnie pomalowane tam są na niebiesko. Natomiast moja ukochana opowiada, że to są po prostu domy przeznaczone dla policjantów, no i oczywiście ich rodzin. Tam mieszkają sama policja w zasadzie, może dlatego biało-niebieskie. 3 osoby najedzone, dla 4 zawieziemy do domku jedzonko. Łącznie za całość zapłaciliśmy 23 ringgit, czyli coś może poniżej 20 zł w tych okolicach. Tak więc ładujemy się do autka i jedziemy na farmę durianów do cioci. Jak widzicie, droga dojazdowa jest, no cóż, biorąc pod uwagę fakt, że prowadzi ona przez las tropikalny, to chyba i tak jest całkiem niezła. Całe szczęście nie musimy nią jechać bardzo długo, bowiem już widać bramę wjazdową. Dziewczyny dzwonią do cioci, aby ta otworzyła bramę. Widząc taki znak, uznałem, że chyba nie warto tu przyjeżdżać, będąc niezapowiedzianym. Przyjechaliśmy do cioci na farmę durianów. Już Wam zaraz pokażę, jak wyglądają te drzewa, może też jak same owoce wyglądają. O smaku porozmawiamy trochę później. Natomiast jak widzicie, jest tutaj trochę tej ziemi za nami. Tam również widzę jakieś palmy. What are these palms? Palm oil, palm tree. Czyli również palmy na olej palmowy. Coś takiego. No, ale to już nie należy do cioci. Tam cała górka za górką. I będziemy szli w tym kierunku. Tutaj widzicie, rośnie papaja, natomiast znowu są pozabezpieczane workiem, ponieważ pierwsza przyczyna tego worka, tak samo jak wcześniej wspominałem na ten temat, to jeżeli owoc już dojrzeje, chciałby spaść, miałby spaść, no to nie rąbnie o ziemię, tylko po prostu sobie wleci do torby, żeby go zachować. Później oczywiście jemy owoce, nie chcemy ich rozwalonych. No i z jednej strony też to trochę zabezpiecza przed jakimiś tam insektami, żeby na to nie wpadały. Tutaj widzicie też z opon sprytnie ktoś wymyślił, żeby
to też zrobić. Przypuszczam, że w razie, gdy cała torba rąbnie o ziemię, żeby miała bardziej trochę miękko. Tutaj widzicie pieska. Szczęśliwy, najedzony, ma wodę, natomiast trochę dziwnie wygląda z góry, bo jest ogolony, golą pieski, żeby miały oczywiście mniej tych włosów w takim upale. No i widzicie, mógłby sobie siedzieć pod klimatyzacją albo tam w cieniu, natomiast on woli sobie łazić. Tak się chyba przyzwyczaił. To jest drzewo durianowe, natomiast no, owoców jeszcze nie mam, no bo to teraz akurat nie wypada, żeby był sezon, ale widzicie, tak tyle co widzicie, ponieważ jest dzisiaj dosyć mocne słońce, niby miało padać, ale nie pada. Natomiast wszystkie te drzewka tutaj to również to właśnie drzewo durianowe. Wygląda naprawdę ładnie, powiedziałbym. Dla mnie na pierwszy rzut oka ja bym nie powiedział, że to jest drzewo owocowe. Tym bardziej, że rośnie takie wielkie, bo trzeba przyznać, że wielkie rośnie. A tutaj kolejna papaja. Zobaczcie owoce. Ciężko złapać jasność, ale o, widzicie ile tego rośnie. Czemu te nie są zabezpieczone? Nie wiem. W zasadzie nie mam pojęcia, ale idziemy dalej zwiedzać. A to tutaj to jest jambu, czyli guława. Pewnie kojarzycie coś takiego jak guława. Masakra, jesteśmy tutaj dosłownie chwilę, a komary zaczynają pić naszą krew dosyć intensywnie, tak więc spadamy chyba do środka, do klimatyzacji, do domku. Albo no w sumie przed domem też jakoś tak nie kosiły, co tutaj. Ja ubrałem się na czarno, bo miało dzisiaj padać. Jak widzicie, niespecjalnie pada. Tam wujek i ciocia sobie rozpylają coś przeciwko właśnie jakiemuś dziadostwu, żeby jeszcze idziemy zobaczyć na mango. Krzaczki jak krzaczki. Fajnie tak pozwiedzać, ale ciepłota i komary są na tyle uporczywe, że nie będziemy zapuszczać się nigdzie głębiej. Posiedzieliśmy pod domem, w domu i ruszyliśmy dalej. Już wbijamy się na ten Furniture Fair. Wcześniej zapomniałem słowa, co on oznacza, czyli ten fair w tym odniesieniu tutaj. Po polsku to byłby targ, kiermasz lub jarmark. Tak więc już wiecie, gdzie idziemy. Może nawet nie tyle kiermasz, ile po prostu targi sprzętu domowego. Dom rodziców już oddany, nasz też w budowie, to tak z czystej ciekawości zajrzeliśmy, co tu mają. Dziewczyny się już dobrały do zlewów, no i tak patrzymy. Ciekawe, tutaj niby na owoce jakieś się kładzie. Cena, cholera, 7000 i 3000. Tani on nie jest, ale kupując jeden na kilka dekad, no to może i wart swej ceny. Ten jest do mycia kubeczków, jak widzicie, to do przepłukania szybkiego. A tutaj, jak widzicie, woda leci. Ja myślałem, że ma tylko dwie funkcje, natomiast ma pierwsza, druga funkcja. Natomiast kolejna, no to możecie sobie wyciągnąć, umyć wszystko. O, to jest jeszcze czwarta funkcja. No, zarobista sprawa. Taki zlew dostępny w różnych szerokościach. Ciekawa. Nie jestem jakimś super zwolennikiem przecież zlewów, ale sami musicie przyznać, że coś takiego potrafi umilić, uprościć, ułatwić życie. Tutaj macie takie gniazdka, które można przesunąć. Nie wiem, trochę głupota moim zdaniem, ale dziewczyny mówią, że im się coś takiego podoba, że jak masz rice cooker, możesz sobie przesunąć. No jakiś sens w tym jest, no nie powiem, żeby ale jeżeli masz już taki setup w kuchni, że wiesz, gdzie co jest, to może i coś takiego niepotrzebne, no ale ciekawostka kolejna. Wczoraj u cioci widzieliśmy właśnie takie same drzwi. To się otwiera z drugiej strony i macie cały czas, powiedzmy, tak jakby otwarte okienko z przelotem, jest dostęp do świeżego powietrza. Na drzwi wejściowe do domu, no do apartamentu nie bardzo, to coś takiego jak najbardziej. Mega ciekawa sprawa. Takie mamy też ładne stoliczki przeróżne. Ciekawe designy ogólnie, nie? Tutaj macie właśnie w chińskiej kulturze stół zawsze powinien być okrągły albo w miarę możliwości powinien być. No i tutaj też ten środek się obraca, czyli na środku rzucamy jedzonko i każdy siedzący może sobie obrócić, przebrać, bo zawsze się dzielimy jedzonkiem, nikt nie ma dla siebie jednego talerza, trzeba się dzielić. Tutaj pani pokazuje, że ten marble jest prawdziwy marble i polała coś, kopci się na mnie. Można zgasić. I widzicie, nie będzie chyba śladu, tak? Okay.
Taka reklamówka, no ale ciekawy topping na stół. Bo taki dziadowski, no to oczywiście zostanie ślad, tak jak tutaj widzicie przykład. Na tym nic nie zostaje, nawet nie zostają ślady. Tutaj za to widzimy zamki do drzwi połączone z klameczką. To akurat już jest dosyć interesujące, a nawet safe, jeżeli ktoś ma co tam trzymać, nie? Na przykład, dyski SSD? To nawet jest z wbudowanym wizjerem, tam z drugiej strony, zakryłem właśnie. Miejscami jest naprawdę jak na jarmarku i powoli mamy dość. Tak naprawdę chciałbym się już zmyć, ale może jeszcze znajdziemy coś ciekawego. Jednak niczego ciekawego już tutaj nie było. Wszystko to samo, więc się zmyliśmy. Wracamy do domu, natomiast zatrzymaliśmy się po coś do sklepu i zobaczcie, ja miałem wam wcześniej powiedzieć, że jeśli chodzi o mleko, no to tutaj jest cholernie drogo. Ja sam sobie cenię kawę z mlekiem i jak widzicie, nawet za jedno takie 2-litrowe to jest 16,60, czyli pewnie za około 13 zł. Absolutnie kosztuje to majątek, a to z tej przyczyny, że tutaj przecież krów w 40-stopniowych, 30-stopniowych upałach raczej nie odnajdziecie. Zrobiłem po Malezji kilka tysięcy kilometrów autem i jakoś byłem przekonany, że tu w ogóle nie ma krów. Żadnej na pewno nie widziałem i w sumie czy byłoby to aż tak zaskakujące? Przecież mają tu zupełnie inny klimat. Tak jak u nas nie ma krokodyli ani pytonów, to dlaczego musiałyby tu być krowy? Jak się okazuje, krowy tu są, chociaż lecąc trasą raczej nigdy żadnej nie zobaczymy. Głównie dlatego, że w Malezji nie ma wielkich, otwartych pastwisk jak w Europie. Znaczna część Malezji pokryta jest gęstymi lasami tropikalnymi. Te obszary są trudne do przekształcenia w pastwiska, a nawet jeśli, to wydajność krów w ciepłym i wilgotnym klimacie jest naprawdę niska. Krowy, podobnie jak ludzie, mają trudność z oddawaniem ciepła, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, a wilgotność powietrza utrudnia parowanie potu. Przez to krowy jedzą mniej, a to znowu drastycznie zmniejsza ich produkcję mleka. Nie mają ochoty na spacery, co znowu nie buduje mięśni. Więc nie tylko produkcja mleka, ale też produkcja wołowiny idzie tu dużo słabiej. Europejskie rasy mleczne tu w ogóle nie wytrzymują. Lokalne rasy malezyjskie czy te pochodzące z Indii radzą sobie już lepiej, ale wciąż szału nie ma. Dlatego jeśli już, to pasą się one gdzieś pod cieniem gęstych palm i głównie wieczorami. W oborach stosuje się zraszacze, wentylatory i inne środki, nazwijmy to komfortu dla krów, co sprawia, że hodowla lokalnie potrafi być droższa niż import. Popularna jest tutaj kawa typu 3 w 1. Odwiedzając rodzinę, zawsze dostawałem taką z torebki. Mało która rodzina ma tutaj mleko w lodówce. Wróciliśmy do domu, już ogarniam sobie kokosa, ale tutaj zobaczcie, co to jest. Ja się pytam mamy, czy to jest przypadkiem, czy to nie jest przypadkiem po prostu cabbage, tak? A już wam powiem, jak to się nazywa. Jak uda mi się odblokować telefon mokrym palcem. Nazwa tego wygląda tak i jest to śnieżny grzyb, czyli znany również jako boczniak królewski, gatunek grzyba jadalnego o bogatej wartości odżywczej. I tak dalej. Możecie sobie doczytać resztę. Tak więc w Polsce boczniaki lubimy, a tutaj wygląda w ten sposób ten boczniak. A tutaj jeszcze jest suchy, no bo trzeba go zalać, żeby nabrał takiej właśnie konsystencji. No bo jak dla mnie wygląda trochę jak kapusta. Wstyd przyznać, ale musiałem okrążyć pół globu, żeby spróbować tego, co możecie dostać u siebie w lokalnym markecie. Nie inaczej, bo wygląda na to, że takie boczniaki, które w sumie bardziej wyglądają na prawdziwki, dostaniecie nawet w Kauflandzie. Weszliśmy do domu dosłownie 5 minut temu. Zacząłem pić tego kokosa i tata wyjął duriana i się pytałem, czy mamy całego w domu, żeby otworzyć. Powiedział, że nie, bo całego nie kupowali, bo jest wielki, duży. Tak więc jedziemy w pewne miejsce, gdzie będziemy mogli wam pokazać, jak się otwiera ten specyficzny owoc. Podjechaliśmy kawałek od domu do miejsca, które zajmuje się przetwarzaniem tych owoców. Te duriany są z defektem, nikt tych nie chce. Natomiast tam są jakieś takie większe. So much bigger. Widzicie kolce? Pachnie to naprawdę intensywnie. Sformułowanie pachnie uznałbym tu wręcz za przesadnie eleganckie. Zapachu w powietrzu jest mnóstwo, ale ten przypomina mi bardziej rozkładającą się padlinę. Musiałem kawałek odejść. Jesteśmy na czymś, co można chyba nazwać targiem, jakimś takim miejscem z durianami. Natomiast tutaj jeden pan nam powiedział, że możemy się wbić między ciężarówki, tutaj podejść do drzewka, bo tutaj to już obrodziło. Tam u cioci jeszcze nie rodziły. Zresztą później się zapytaliśmy, mówiła, że
w okolicach lipca i sierpnia dopiero rodzą. A tutaj już widzę malutkie, już Wam pokazuję. Mamy niepowtarzalną okazję, ponieważ to, w ogóle tu pięknie pachnie, to się powoli zamienia, coś takiego, takie kiełki, w kwiatuszki. Tutaj widzicie kwiatuszki, to one tak pięknie pachną, a tu nade mną też się znajdują te kwiatuszki. I to właśnie jakoś tam powolutku sobie zmienia. Tutaj Pan powiedział, że za około miesiąca. Tutaj widzicie, już coś zaczyna powolutku malutkiego z tego rosnąć. Więc z tego się kwiatuszki pojawiają. No i za jakiś miesiąc mają się pojawić prawdziwe już owoce na tym drzewku. Widzicie, to już wcześniej dorasta niż to, co było tam na farmie, ale jest tego sporo. Tutaj widzę, pszczółka sobie nawet już temat ogarnia. Widzicie, naturalnie to rośnie, dosłownie za ciężarówkami. Ktoś posadził takie cudo. Tam jeszcze jest więcej tych drzewek, możemy podejść. Ale to chyba jeszcze nie puszcza jeszcze tych kiełków. No już coś się pojawia. Tutaj mamy coś takiego małego się pojawiło. Tak. Idziemy zobaczyć otwarcie owocu duriana. Okay. Tata mojej ukochanej tłumaczy, że jest to gatunek z najwyższej półki. Durian to owoc, który wzbudza skrajne emocje, od kultowego entuzjazmu po zdecydowaną niechęć. Ze względu na swój intensywny zapach jest on zakazany w wielu miejscach publicznych, takich jak hotele, środki transportu, a nawet windy. Pomimo tego owoc ten jest ceniony za swoje właściwości zdrowotne, w tym wspomaganie układu pokarmowego i wzmacnianie odporności. W Malezji owoc ten odgrywa zarówno rolę kulinarnej legendy, jak i symbolu lokalnej kultury. Jego intensywny, charakterystyczny zapach, będący wynikiem naturalnych związków siarki, potrafi zaskoczyć nieprzygotowanego smakosza, ale to właśnie sprawia, że jest on tak wyjątkowy. Wnętrze duriana kryje miękki, kremowy miąższ o konsystencji zbliżonej do budyniu, który dla wielu stanowi kulinarną ekstazę. Jak widzicie, mam owoc duriana. Przed chwilą wziąłem go w palce, ale tutaj Pan powiedział, że chyba najlepiej mieć rękawiczki. I coś czuję, że jej kamera będzie pachniała w ten specyficzny sposób. I moje palce, ale w tym momencie już mam rękawiczkę. Nigdy nie próbowałem. Próbowałem wcześniej tylko lody, a nigdy samego owoca. Zapach bym porównał do tego, jak ktoś zwymiotował. To jest takie moje odczucie. Niektórzy twierdzą, że pachnie spoconymi, ale już wysuszonymi stopami, tak więc próbujemy. Przyznam szczerze, że w pierwszym momencie jest odruch wymiotny. Natomiast sam smak jest ciekawy. Czuć mocno siarką. Mocno mieszane uczucia. Bo z jednej strony smak jest naprawdę fajny, tylko ten zapach mocno zniechęca. No ale tak jak tutaj rozmawialiśmy z siostrą, ona twierdzi, że zapach jej się bardzo podoba, ale to może być tak, że jeżeli już połączycie smak oraz zapach na przykład takiego owoca, no to ten zapach się Wam lepiej kojarzy, już tak nie odrzuca, nie? No myślę, że to jest coś, co każdy kiedyś powinien spróbować. Chociaż raz w życiu. Gatunek, który smakowałem, to Blackthorn, który znany jest jako D200 i pochodzi on z Penang w Malezji. Zyskał renomę dzięki bogatej, kremowej i budyniowej teksturze oraz smakowi, który jest słodki z delikatną nutą goryczy. Miąższ jest zazwyczaj intensywnie żółty lub pomarańczowy, co czyni go wizualnie wyróżniającym się. Nazwa Blackthorn pochodzi od małego, czarnego znamienia na spodzie owocu, które jest unikalną cechą tej odmiany. Ze względu na ograniczoną dostępność i ten taki naprawdę wyjątkowy smak jest często wyceniany sporo wyżej niż inne rodzaje duriana, rywalizując nawet ze słynnym Musang King. W sezonie są tańsze, ale dzisiaj, w tym miejscu, gdzie byliśmy, cena wynosiła 30 ringgit za kilogram. Wróciliśmy z jedzenia durianów, jesteśmy z powrotem w domu, klimatyzacja chodzi, żeby jakoś wytrzymać. Natomiast musimy zareserwować, zabukować miejsce na dzień jutrzejszy, ponieważ jedziemy do Kuala Lumpur. W pierwszej kolejności chcielibyśmy obejrzeć mieszkanie, które zostało zakupione, jest w trakcie budowy, przejść się po showroomie i tak dalej. No jeszcze rano mam fizjoterapię, w zasadzie akupunkturę na to ramię i tam przenocujemy po to, żeby następnego ranka w poniedziałek
wyjechać do Cameron Highlands. Tak więc jesteśmy w trakcie szukania mieszkania i zobaczcie, co znaleźliśmy. Znaczy mieszkania, w sensie oczywiście mam na myśli na bookingu, żeby przenocować tę jedną noc, tak? Tak więc widzicie, tutaj znaleźliśmy coś, natomiast tutaj, to jest mieszkanie, które tutaj zakupiliśmy, się nazywa Aurum Residence. Tak więc bardzo możliwe, że ze środka, jeśli nawet nie z samego mieszkania, to na pewno z basenu będziemy mogli sobie popatrzeć, w jaki sposób tam postępuje budowa całego osiedla, ponieważ no, ono ma być skończone dopiero na 2027. Przed chwilą usłyszałem, chyba burza idzie albo coś. Zobaczymy jak to wygląda. Mieszkanie wypas, zdjęcia wyglądają przepięknie. Cena jest w zasadzie całkiem ok, no bo z rodzicami znowu jedziemy, więc mamy 2 sypialnie, 4 dorosłych, 241 ringgit. To jakieś się przekłada na chyba 60 euro, czyli z 12 euro na osobę za jedną noc w takich, powiedzmy, nie najgorszych standardach, no nie? Tak więc zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądało. Natomiast tutaj burza naprawdę idzie, grzmi mocno za nami. Chyba nie będziemy mieli widok na tą naszą budowę, ale z basenu już coś takiego powinno być widoczne. Tak więc zobaczymy, jak to się będzie prezentowało jutro. No i wcale mi się nie wydawało. Burza jest. Choć zwykle pada tu w nocy, to tego dnia przez pół godziny spadło jakieś 30 mm deszczu. W ogóle pierwszy raz od kiedy przyleciliśmy do Malezji, w końcu jemy domowy, przygotowany przez mamę posiłek. W garnku znajduje się tradycyjna potrawa pochodząca z kultury Hakka. Dla niewtajemniczonych to ta jest jedną z grup etnicznych w Chinach. Jest to nie tylko jedzenie, ale również symbol gościnności. W każdym razie ten zielony, mocny wywar z zielonej herbaty, sezamu, orzeszków ziemnych, ziaren i różnych ziół odgrywa tu rolę zupy, do której wkłada się dowolne, dodatkowe składniki znajdujące się na stole. Uważa się, że potrawa ta ma właściwości zdrowotne, wspomaga trawienie, oczyszcza organizm i dodaje energii, a od siebie mogę dodać tyle, że w sumie, choć dziwnie, to bardzo dobrze ona smakuje. Dzień dobry moi kochani, jest kolejny dzień w Malezji, mamy poranek, już byliśmy tutaj na tej akupunkturze, zapłaciłem 80 ringgit, natomiast no nie, kolejnej sekcji nie bukowaliśmy, ponieważ nie mam pojęcia, czy cokolwiek to zmieni. Oczywiście wierzyć, nie wierzyć, za czym po paru dniach, może po kilku tygodniach, czy w jakikolwiek sposób moja ta mobilność barku się zmieni, jeżeli się polepszy, no to można będzie powiedzieć, że coś takiego działa. Ja sam nie jestem jakoś specjalnie do tego przekonany. Zaszkodzić nie powinno. Natomiast taka terapia przypuszczam, że jest lepsza niż terapia, którą mógłbym mieć w Irlandii, czyli paracetamol albo coś innego. No bo jeżeli pół roku dalej boli, no to środki przeciwbólowe nie są najlepszym rozwiązaniem, a w krajach anglosaskich tego typu leczenie się najczęściej odbywa. Znaczy, no oczywiście tak trochę może wyśmiewam temat, bo oczywiście mamy tam różne fizjoterapie, to też jest akupunktura, no ale akupunktura jest raczej chińskim wynalazkiem, prawda? Tak więc, czy się opłaca? Trudno powiedzieć. Wcześniej chyba zapłaciliśmy 110, jeśli się nie mylę. No, na pewno Wam wcześniej powiedziałem. Teraz na pewno 80, mam rachuneczek. Czy warto? Zobaczymy. Jeżeli chcecie spróbować kiedykolwiek akupunktury, no i oczywiście tak, to była akupunktura, byłem ponakuwany, mam zdjęcia, tak, byłem ponakuwany w kilku różnych miejscach i do tego były położone tym razem takie pady elektryczne, które stymulowały moje mięśnie, że one tam wchodziły, no, się zaciskały, tak, czy tam całość wchodziła w wibracje, ponieważ to były takie lekkie napięcie, które cały czas po prostu stymuluje. Wiecie pewnie, o co chodzi. Plus do tego lampa grzewcza. Całość trwała chyba około 25 minut, jeśli się nie mylę. No można się zrelaksować, to nie boli jakoś tam specjalnie. Jako sumienny narrator muszę ponownie wtrącić się w tok opowieści. Po obejrzeniu mojej recenzji roweru elektrycznego z pewnością wiecie, że wróciliśmy już do Irlandii. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to gorąco zachęcam. Rower jest po prostu rewelacyjny. Nie przerywam jednak po to, by rozpływać się nad tym, jak świetnie się bawiłem na tym rowerze. Robię to, ponieważ muszę przyznać, że po powrocie ten uporczywy ból barku już mi wcale nie dolega. Mogę już swobodnie podnosić prawą rękę. Skoro przez
pół roku było to niemożliwe, to nasuwa się pytanie, czy akupunktura rzeczywiście jest tak skuteczna. Choć na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, to jednak w kontekście kanału o profilu technologicznym, gdzie wszelkie testy i pomiary realizowane są w sposób precyzyjny, w warunkach zbliżonych do laboratoryjnych, a następnie poddawane są szczegółowej analizie, jednoczesne sformułowanie takiej tezy byłoby co najmniej niezasadne z punktu widzenia rzetelności metodologicznej. Otóż akupunktura swoją drogą, ale będąc w Azji, moja dieta też wyglądała inaczej. Była bogata chociażby w owoce morza, których normalnie w Irlandii nie spożywam. Dodatkowo w końcu porządnie się wygrzałem, co również mogło w jakiś sposób pomóc. Innymi słowy, choć wydaje się, że te dwa zabiegi akupunktury zdziałały cuda, to nie mogę dać Wam 100% pewności, że inne czynniki zewnętrzne nie odegrały tu roli. Być może wszystko po trochu przyczyniło się do poprawy. Jeśli sami mieliście kiedyś okazję skorzystać z tego typu rozwiązań medycyny chińskiej lub alternatywnych metod leczenia, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszych doświadczeń. No i co? No i teraz już jesteśmy, skoro jesteśmy w Melaka, pozostaje nam godzina 40 jazdy do Kuala Lumpur. Jedziemy do Kuala Lumpur. Najpierw obejrzymy plac budowy mieszkania, czy też osiedla, które zakupiliśmy i zobaczymy, jak idzie. Na Google Maps no nie jest to zbyt często odświeżane, tak więc jedziemy zobaczyć sami, czy postęp następuje. No oczywiście powinien, ale całe mieszkanie kupiliśmy bazując, no będąc w Irlandii, tak? Nie będąc tutaj osobiście. Rodzice byli w zasadzie osobiście, no ale czas, żebyśmy sami się przejechali, więc w drogę. No i ruszyliśmy. W sumie kawał drogi. Już dojeżdżamy do płatnej autostrady. Tam widzicie, jeżeli ktoś ma wbudowany My RFID, czyli po prostu sobie przelatuje. Tutaj Smart Tag. Natomiast my mamy kartę tak zwaną Touch and Go. Coś takiego, trochę zużyta brata. To się doładowuje raz na jakiś czas i można płacić za miejsca parkingowe i właśnie za autostradę. Więc musimy zostać na tej linii, na tym pasie. Tam to chyba jest Touch and Go dla większych pojazdów, chociaż widzę, że też coś mniejszego tamtędy jedzie. No, po prostu trzeba podjechać, tutaj przejechać kartą i będzie zapłacone. No i co? Komplikacja. W poprzednim materiale pokazywałem Wam, że siostra korzysta z takiej specjalnej plastikowej łapki, dzięki której łatwo odbić się na autostradach. Dzisiaj wzięliśmy auto brata, a ten jest na tyle wysoki, że nie potrzebuje żadnego wysięgnika. W tym wypadku nie ma szans i trzeba wypiąć się z pasa i dopiero odbić. Będąc później w jakimś markecie, kupiłem zestaw 3 takich łapek. Koszt coś koło 2 zł. Tańsze to niż kłopot z sięganiem, czy co gorsza, koszt zarysowanych felg. Tutaj przejeżdżamy autostradą, widzicie palm tree, czyli palmy olejowe, z których pozyskuje się oczywiście olej. Tutaj od czasu do czasu koło takich plantacji przejeżdżamy. Kolejne na horyzoncie, zobaczcie jak wiele tych palm. Natomiast to, co jest śmieszne, zabawne, to to, że po angielsku nazywamy je palm tree, ale pod względem botanicznym palma to nie jest drzewo. I chociaż palmy wyglądają jak drzewa oraz pełnią takie dosyć podobne funkcje, no to właśnie nie są nimi. Taka ciekawostka. Zastanawiacie się, skąd wiem takie rzeczy? No cóż, to proste. Z internetu. A ten mamy oczywiście Saili. Zresztą sami zobaczcie. Lecimy autostradą pośrodku lasów tropikalnych, w których żyją orangutany, tygrysy malajskie, słonie, nosorożce, dobrze nam znane nosacze sundajskie, a nawet odjechane lisy latające. Nie takie bardziej nietoperzowate. Zupełnie inny świat, ale nawet tutaj mamy szybki, co ważne, tani internet. Dlatego jeśli i Wy planujecie, czy teraz, czy w przyszłości jakąś dalszą wycieczkę, to gorąco zachęcam do skorzystania z Saili. Oczywiście wybór należy do Was, bo uczciwie przyznam, że jeszcze tańszych operatorów eSIM też znajdziecie, ale tańsze wcale nie znaczy lepsze. Wspominałem wcześniej, że Saili jest produktem NordVPN, o którym na pewno słyszeliście. Dzięki temu w Saili mamy dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak blokada reklam, dzięki której zużywamy o jakieś 27 do 30% mniej transferu, czy to, co jeszcze ważniejsze dla podróżników, takich jak ja czy Ty, to posiada funkcję wirtualnej lokalizacji. Ta pozwala obejść geolokalizacyjne restrykcje. Jesteś za granicą i chcesz obejrzeć wiadomości czy serial na TVP VOD? Saili to żaden problem.
takiej dżungli można sobie przysiąść i obejrzeć, ja wiem, Teleexpress chociażby. U innego, tańszego dostawcy usług eSIM musiałbyś dokupić VPN, co już sumarycznie wychodzi sporo drożej. Nie bez powodu mówi się, że skąpy traci 2 razy. Dlatego właśnie my podczas naszych wyjazdów stawiamy na wygodę i bezpieczeństwo. Z Saily oczywiście. I jeszcze coś, co moim zdaniem warto wiedzieć. Zobaczcie komentarz jednego z widzów, który był w Seulu i korzystał wcześniej z AirAllo, czyli konkurencyjnego dostawcy eSIM. Pisze on chociażby o tym, że Saily miał ciągle zasięg 5G, co w sumie w tak rozwiniętym kraju jakoś specjalnie nie dziwi, ale najważniejszą informacją, którą się podzielił, to to, że kupując fizyczną kartę SIM, czy nawet usługę przez AirAllo, niezbędny był skan paszportu i potwierdzenie tożsamości. Saily tego nie wymaga. Dlatego jeśli cenicie sobie jakość usług oraz dodatkowe funkcje, to zostawiam link w opisie. Wierzę, że każda podróż zasługuje na dobry początek, a jeśli przy zakupie wpiszecie kod TechManiacHD, otrzymacie 15% zniżki. To taki mały gest ze strony mojego kanału i Saily, który może dać Wam świetny start w odkrywanie świata. No ale wróćmy do wydarzeń z trasy. Godzina 15, 113 km. Tutaj zjeżdżamy na postój za kilkadziesiąt metrów. Zobaczymy, jak wyglądają tutejsze postoje. No, trzeba chwilę odpocząć. Jeszcze daleko nam nie zostało, chyba jest jakieś pół godzinki. No, dokładnie. Tutaj zaraz przy postoju płynie sobie jakaś woda. Tam widzicie więcej palm olejowych. W pełni kulturalnie to wygląda. Mnóstwo sklepików, mniejszych, większych. Ludzie sobie spożywają. Tutaj jakieś dobre żarełko. Tu takie smakołyczki można sobie sprawić. Kolejne nudelsiki. Pięknie pachnie. A jeszcze skoro tak lecimy autostradą, nie mówiłem Wam na temat tych różnych przyciemnień. Tutaj w Malezji bardzo popularny. W zasadzie każdy, absolutnie zobaczcie, każdy ma przyciemniane szyby. No po prostu jest tutaj za jasno, za ciepło i jest to specjalna folia, zazwyczaj marki 3M, która też odbija część tego ciepła, tak? Niektóre samochody mają zbyt przyciemnione szyby, zwłaszcza frontową, no bo ta też jest przyciemniona, oraz te boczne i tam no, prawnie się potrafią doczepić, policja się potrafi doczepić. Do tego tutaj widzicie, że na tyle jest ciemniejsza i tam na tyle również jest ciemniejsza. Tak więc zdecydowanie każde absolutnie auto, ja jeszcze nie widziałem, żeby nie miało przyciemnionych szyb. Każdy sobie to montuje i jedni ciemniejsze, dużo ciemniejsze niż powinni, inni takie w miarę. Tam kolejne pojechało, widzicie, wszystko jest przyciemniane, zwłaszcza z tyłu jest mocniej, naprzeciwko też każde jedno auto. Tutaj ludzie no, mają już trochę dość tego słońca i ciepła, nie? Nic dziwnego, skoro cały rok jest tak gorąco. Zobaczcie sami, kolejny normalny dzień, 29 stopni, czuć jak 36 i tak jest cały rok w zasadzie. Zjechaliśmy z głównej autostrady, ale teraz no, zostało nam raptem 14 minut, 12 km. Teraz musimy podjechać do kolejnej bramki, żeby zapłacić również za ten odcinek. To chyba jest jakiś Ringgit 65, jeżeli się nie mylę, coś koło tego. Ponownie do Touch and Go, żeby kartą zapłacić. Znaczy taką specjalną kartą. Zwyczaje tutaj są naprawdę zaskakujące. Przed chwilą mocno spowolniliśmy, no jesteśmy, można powiedzieć, w korku, byliśmy, no i się zastanawiałem, co się dzieje, nie? No natomiast na poboczu stało auto, które było popsute, nie żaden wypadek, tylko po prostu się rozkraczyło na drodze, no wiadomo, zdarza się, nie? No i moja mówi, że tak, wszyscy zwalniają po to, żeby zapisać numer rejestracyjny i później z tym numerem rejestracyjnym idą na loterię, czy tam w totolotka tak zwanego i próbują wygrać, ponieważ myślą, że nie wiem, czyjś pech to ich szczęście, przynajmniej ja tak to widzę, no bo no, faktycznie tutaj powiedziała mi, że rzeczywiście, jeżeli jest wypadek, to ludzie się zatrzymują, wiadomo, jak wszędzie, popatrzeć, no bo ciekawskie jajo zawsze wygra, natomiast zapisać numery i idą tego samego dnia, żeby próbować wygrać z tym numerem rejestracyjnym, może przyniesie im szczęście. Co o tym myślę? Nie wiem. Napiszcie mi, co Wy o tym myślicie. Oceniając po prędkości, z którą się nie poruszamy, łatwo stwierdzić, że dotarliśmy już do Kuala Lumpur. Mi się bardzo podoba, tutaj zobaczcie, budynek, który jest poobrastany takimi zielonymi plączami. Dodaje to mega takiego świetnego, charakterystycznego, postapokaliptycznego wręcz vibe'u.
Tam macie taki bloczek z przejściem między blokami. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki mosteczek jest elegancki. Tutaj zobaczcie, jakiś jest tygrys malajski. Wygląda tak jakiś odjechany hotel. Fajna stylowa. Rodem jak z jakiejś Arabii. Tutaj już nowocześniejszy budynek po tej stronie. Tutaj widzicie, kolejne budynki się tworzą. Tam znajdują się jakieś stare wieżowce. Dosyć stare wieżowce, przynajmniej na to by wyglądały. A do celu pozostało raptem 7 minut. Z kolei ten mostek, który widzicie, to jest monorail. No i mieszkanie, które wybraliśmy, no to znajduje się dosłownie 3 minuty piechotką od jednej ze stacji, a dzięki temu no, jest świetnie skomunikowane to mieszkanie i można się po prostu dostać wszędzie za pomocą tej kolejki i ona jest naprawdę szybciutka i cichutka. A jeszcze odnośnie Kuala Lumpur Twin Towers, no to w tym roku nie będziemy tam, ale byliśmy ostatnio i byliśmy w dosyć specjalnym miejscu, ponieważ nie tylko byliśmy na mostku, ale ze względu na to, że mojej ukochanej kuzynka tam pracuje dla firmy o nazwie Petronas na bardzo wysokim stanowisku, to mieliśmy pozwolone, aby tam sobie pozwiedzać miejsca, do których normalnie ludzi nie wpuszczają. Tak więc mamy tam parę zdjęć wykonanych i jedliśmy w tej restauracji tam na którymś piętrze, tak więc może tutaj dorzucę, jeżeli się tych zdjęć doszukam. Choć najwyższym budynkiem w Malezji jest Merdeka 118, imponujący drapacz chmur o wysokości niemal 679 metrów, to jednak większą sławą i rozpoznawalnością na całym świecie cieszą się Petronas Twin Towers. Te bliźniacze wieże, mierzące 452 metry, przez kilka lat były najwyższymi budynkami świata. Tak, świata, ale ich znaczenie wykracza daleko poza liczby. To symbol nowoczesnej Malezji, dumy narodowej i architektonicznego kunszu, który łączy futurystyczną formę z islamskimi motywami. Zbudowane w 1998 roku wieże Petronas są domem dla biur, galerii sztuki, sal koncertowych i jednego z najbardziej znanych mostów powietrznych na świecie, Skybridge, zawieszonego na wysokości 170 metrów. To właśnie stąd rozciąga się zapierający dech w piersiach na miasto. Dziś, mimo że Merdeka 118 przejęła tytuł najwyższej, to Petronas Towers wciąż pozostają ikoną Kuala Lumpur. Miejscem, które trzeba zobaczyć, poczuć i na pewno sfotografować. Bo nie zawsze to, co najwyższe, zostaje w pamięci na najdłużej. Zdjęcia, które widzicie, wykonane były w czasie maseczkowego szału. Później tego samego dnia odwiedziliśmy Batu Cave i kurczę, wielka szkoda, że wtedy nie nagrywałem vloga. Na tych kolorowych schodach za mną roiło się od małp i to takich, które potrafią bez pardonu wyrwać z rąk okulary albo plecak. Serio, turyści muszą czasem stoczyć z nimi niezwykłą walkę o swoje rzeczy. Dlatego jeśli chcielibyście dalej oglądać moje podróże, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, ale też podeślijcie proszę film swoim znajomym. Coś takiego będzie ogromną pomocą. Niestety przy tak niskich zasięgach, jakie są teraz, istnieje realna obawa, że vlogi z moich kolejnych wypraw po prostu nigdy nie powstaną. Like, przemyślany komentarz i polecenie materiału dalej ma naprawdę ogromny wpływ na algorytmy, które jak widać na ten moment są mi bardzo, bardzo nieprzychylne. Całe szczęście możesz to zmienić. Więc za Twoją pomoc ogromnie dziękuję, no ale już jesteśmy kawałek od naszego nowego osiedla. Stacja dla monorail, dla tej kolejki całej. No i widzicie, już za 400 metrów będziemy pod domem, a mi się wydaje, że to chyba jest to, co się buduje tutaj. Z tego, co ostatnio widzieliśmy, to było dużo niższe, natomiast tam coś się buduje. To już skręcamy w prawo na ten plac budowy, natomiast widzicie, że tutaj zbudowali taki daszek, zadaszenie przed słońcem, żeby się schować. Nie za bardzo wiemy, gdzie możemy się wbić. A, jest trochę miejsca. Amber Car Park. No i kolejny jakiś klasyk tutaj. Jeszcze nie wyrosty, ale jeżdżący. Przynajmniej na taki wygląda. Jesteśmy, widzicie, tu się buduje. Łącznie będzie 8 leveli, czy też 8 poziomów na parking, który nie jest podziem, tylko jest nad ziemią 8 łącznie. Tak, wiem, o co chodzi. Natomiast mieszkanie, które wybraliśmy, jest na 34 piętrze, ale 34 piętro liczy się od tego parkingu. Tak więc łącznie wychodzi 42 piętro wzwyż. Kwestia jest taka, że jeśli chodzi o ceny, o cenach jeszcze zdążymy sobie porozmawiać później, natomiast za każdy level, za każdy poziom dopłaca się 1000 ringgit, czyli im wyżej chcemy, tym więcej musimy zapłacić.
No, czy każdemu się to podoba, czy nie, no nie wiadomo, ale ludzie się na to godzą i ludzie raczej chcą być zazwyczaj wyżej niż niżej, ale to kwestia gustu, tak? Tak więc te domy, które się tu budują, to ogólnie chodzi o to, że są jako low density, czyli o niskim zagęszczeniu. To znaczy tyle, że po prostu nie ma tak dużo apartamentów na każdym poziomie, że jest wiele wind. Tak więc pomimo, że chyba na naszym poziomie, jeśli się nie mylę, to są tylko 4 mieszkania, to mamy do dyspozycji bodajże 3 windy. Tak więc raczej jeśli chodzi o jakieś czekanie czy coś, to nie powinno to być tak upierdliwe, jeśli w porównaniu do mieszkań, które są zrobione w takim normalnym stylu, czyli im więcej się upakuje, tym to taniej kosztuje. Te mieszkania są drogie, no ale są ładne. I ładne jest to całe. Patio, basen, wszystko, co się tam znajduje, ale to jeszcze zobaczymy w showroomie więcej. Moi kochani, jest czuć jak 40 stopni, jest siekiera, naprawdę siekiera. Ale idziemy, pochodzimy wokół, zobaczymy coś. I jeszcze z agentem mamy dzisiaj spotkanie na godzinę 3, jest godzina 1 dopiero. Tak więc może się pokręcimy, może coś zjemy, no bo jeszcze śniadania nie jedliśmy, a coś by wypadało powoli trzamać. Widzę, jacyś ludzie wychodzą, niby ogólna budowa jeszcze nie trwa, ale coś tam się dzieje zawsze. Drodzy podróżnicy, odcinek ten robi się już przydługi, więc czas zrobić tu przerwę, abyście i wy mogli złapać głęboki oddech przed kolejnym emocjonującym materiałem. W następnej, 6. części serii Przeprowadzam się do Azji, spotkamy się z agentem, zobaczymy jak będzie wyglądało nasze nowe mieszkanie, ale będzie też totalny twist, bowiem agent przeprowadzi nas po apartamentach z nowego, dopiero planowanego projektu osiedla, do którego zwykli oglądający jeszcze nie mieli wstępu. Tak więc pamiętaj zaglądać często na stronę www.techmaniachd.pl, aby zobaczyć ten najnowszy odcinek.